Lunch smakował. Super, cieszę się. Ok. Stosunek to słowo klucz tej części szkolenia. Widzę, parę osób się wybudziło. Przepraszam, kilku panów, bo mamy tu również panie. Okej. Panie również. No, niestety, szanowni państwo, nie chodzi o ten stosunek. Słowem wstępu w tematyce problemu, nie znam się, ale się wypowiem, ta część będzie dotyczyć współczynnika COP i możliwości manipulowania tymże w kontekście robienia dobrze klientowi, czy bardziej ogólnie rynkowi. A jest, w mojej opinii, szanowni państwo, o co grać. I oczywiście nie chodzi o instalatorów czy serwisantów, ale o handlowców i producentów. Ludzie, klienci rozumieją, co to jest ten współczynnik efektywności COP czy SCOP, ale nie wiedzą, że można w zależności od potrzeby zastosować taki sposób jego liczenia, by uzyskać efekt w postaci zadowolenia klienta, użytkownika. Potem ci klienci, użytkownicy te nieporozumienia przelewają na serwisanta, czy publikują na Facebookach posty, na YouTubach filmy, gdzie padają oskarżenia pod kątem konkretnych modeli. Kto czytał takie posty, czy oglądał filmy, wie, o czym mowa. Dziwi takie zachowanie, bo żyjemy w czasach, gdzie regulator określa normy, w oparciu o które przeprowadza się badania. I zupełnie niezrozumiałym jest dziwienie się klienta, że te same urządzenie grzewcze uzyska zgoła inne parametry, gdy pracuje we Francji, inne parametry, gdy pracuje w Polsce i zupełnie inne parametry, gdy pracuje w Finlandii. Użytkownik z Francji będzie się niezmiernie cieszył, bo wartości współczynnika efektywności będzie miał wyższe niż katalogowe, no Fin niekoniecznie, bo u niego ten parametr będzie dużo niższy. Jest związek przyczynowy? No jest. Stąd czemu tego ludzie nie rozumieją? I pomijając fakt, że regulator wprowadził w Unii 3 strefy klimatyczne, gdzie producent podaje strefę, dla której dokonano obliczeń i tym samym dla której jest dedykowane, z podkreśleniem na dedykowane dane urządzenie grzewcze. Każdy oczywiście chciałby znać wartość efektywności dla danego urządzenia, dla danego miejsca, dla danej instalacji przed zakupem urządzenia. Niestety te dane klient otrzymuje dopiero na koniec sezonu grzewczego dla urządzeń typu pompa ciepła. Ale za to nie otrzymuje SCOP, ale współczynnik SPF. Dobrze, to na początek co z czego się bierze. Jest kilka metod na policzenie współczynnika efektywności COP. W tej części omówię 3 najczęściej stosowane. Wszystkie z tych metod są poprawne. I tu uwaga, bo tak się ludzie umówili, ale tylko jedna z tych metod da prawdziwą, faktyczną wartość. Energia dostarczana do obiegu w parowniku w postaci ciepła pochodzi z odnawialnego źródła, jakim jest woda, grunt lub powietrze, zwanym dalej dolnym źródłem. Jeśli nie brać pod uwagę energii elektrycznej zużytej na pozyskanie tejże energii na dolnym źródle, to można by tę energię nazwać w pełni darmową energią. Pozostała część energii dostarczana jest w postaci energii elektrycznej do napędu sprężarki, a sprężarka powoduje, iż energia cieplna przekazywana jest do górnego źródła w skraplaczu. Stosunek wytworzonej energii cieplnej do dostarczonej energii elektrycznej wyrażony jest współczynnikiem efektywności COP, Coefficient of Performance. Współczynnik ten to wyznacznik efektywności urządzenia. Im wyższą osiąga wartość, tym więcej uzyskamy energii cieplnej w stosunku do włożonej elektrycznej. Wzór
widzą Państwo za mną na ekranie, każdy go zna. COP to Q dzielone przez P. Czy muszę mówić, że COP jest zmienne? Spokojnie, pytanie retoryczne. Wartość współczynnika COP jest wartością zmienną i zależy od temperatur dolnego i górnego źródła. Im delta tych temperatur jest niższa, tym wartość współczynnika COP jest wyższa. Metoda pierwsza. W idealnym przypadku przemiany zachodzące w pompie ciepła można odnieść do lewobieżnego obiegu chłodniczego Lindego, gdzie, weźmy sobie jakiś popularny czynnik. O, tak, zdefiniujmy temperatury skraplania i odparowania i ustalmy dla pompy ciepła gruntowej temperaturę skraplania 38 stopni Celsjusza, odparowanie 8 stopni Celsjusza, przegrzanie 6 kelwinów i dochłodzenie 10 kelwinów. Oznaczmy punkty 1, 2, 3 i 4. OK. I współczynnik efektywności COP na grzaniu to stosunek włożonej pracy 1,2, czyli ta, nazwijmy ją szerokość i przypiszmy do P, do uzyskanego efektu 2,3 tej szerokości, czyli Q. A dla chłodzenia stosunek włożonej pracy 1,2 nasze P do uzyskanego efektu 4,1 Q. I stąd te wartości COP. I teraz od razu rzuca się w oczy, iż COP na grzaniu jest dokładnie o 1 wyższe od COP na chłodzeniu. Dlaczego? No, ponieważ praca sprężarki leży w zakresie pracy skraplacza. W powyższym przykładzie 6,75 do 1 do 5,75 do 1 na chłodzeniu. Ale to dotyczy jedynie obiegu Lindego, gdzie do czynienia mamy z gazem idealnym i stanem idealnym. I to jest pierwszy sposób liczenia współczynnika COP. Czy ten sposób wskazuje faktyczny współczynnik efektywności? No, oczywiście nie. Stąd jest metoda druga. W rzeczywistych warunkach osiągana efektywność jest znacznie niższa niż dla cyklu idealnego. Stąd niektórzy producenci stosują dodatkowy współczynnik korygujący 0,5. Zresztą wynikający z normy PN/EN 14511, dla której Komisja Europejska ściśle określiła minimalne wartości współczynnika dla pomp ciepła pracujących z konkretnymi dolnymi źródłami, wskazując, że pompa solanka-woda ma mieć minimalne tyle, a pompa powietrze-woda minimalnie tyle. I teraz dzięki zabiegowi zastosowania współczynnika korygującego 0,5 szacowana wartość jest bardziej zbliżona do możliwej do osiągnięcia wartości rzeczywistej. Tu z podkreśleniem, iż jest to wartość szacowana, czyli nie mająca nic wspólnego z wartością rzeczywistą, ale jest zgodna z normą. Obliczenie szacowanej efektywności urządzenia na podstawie temperatur dolnego i górnego źródła COP-T można przeprowadzić zgodnie z tym wzorem. COP-T równa się 0,5 razy temperatura górnego źródła przez różnicę temperatur górnego i dolnego źródła. I tu chciałbym tylko zaznaczyć, i to bardzo ważne, że temperatury podajemy w kelwinach. Dlaczego? No proszę zauważyć, iż we wzorze dzielimy przez różnicę temperatur górnego i dolnego źródła, a ta różnica może wyjść 0. A przecież w temperaturze 0 stopni Celsjusza mamy jeszcze potężną ilość energii w ośrodku, a wynik takiego dzielenia byłby jaki? Właśnie. Jak zwykła mawiać mama, nie dziel przez 0, ty głupia cholero. Tak więc, chcąc policzyć szacowane, z podkreśleniem szacowane COP-T dla
pompy ciepła, gdzie dolne źródło ma 15 stopni Celsjusza, a górne źródło ma 30 stopni Celsjusza, liczymy. 15 plus 273 to 288 kelwinów, 30 plus 273 to 303 kelwiny i po podstawieniu do wzoru wychodzi pół razy 303 na 303 minus 288, 10,1 do 1. No i to jest COP, tylko że T. Ok, policzmy jeszcze dla powietrza 10 i wody 35. 10 plus 273 to jest 283 kelwiny, 35 plus 273 to jest 308 kelwinów i po podstawieniu do wzoru wychodzi pół razy 308 przez 308 minus 283, czyli 6,16 do 1. Słucham? Tak, ta mała literka T oznacza, że współczynnik jest liczony dla temperatur dolnego i górnego źródła. Ale czy producenci stosujący tę metodę ten jakże istotny szczegół podają? Czy ten sposób wskazuje faktyczny współczynnik efektywności? Też nie. I znowu istotna uwaga. Czy producent podający COP w taki sposób oszukuje? No oczywiście nie, ponieważ ludzie umówili się, że tak można. Metoda trzecia. Wróćmy na chwilkę do wzoru wyjściowego z początku tej części. COP to Q dzielone przez P. Czy jest możliwe, by policzyć ilość wytworzonej energii cieplnej na skraplaczu pompy ciepła? No oczywiście jest. Wystarczy znać temperaturę medium przed i za wymiennikiem, wartość masy przepływu medium przez wymiennik oraz posiadać wiedzę, co jest medium pracującym w instalacji centralnego ogrzewania. Widziałem kilka pomp ciepła dysponujących fizycznymi przepływomierzami, gdzie mierzono fizyczny przepływ turbiną lub przepływomierzem ultradźwiękowym, ale widziałem również takie urządzenia, gdzie są pompki obiegowe mierzące przepływ. Prawidłowo policzona moc uzyskana na wymienniku, w naszym przypadku skraplaczu, to uwaga, iloraz czasu i iloczynu delty temperatur, ciepła właściwego medium oraz masy. Objętości masy, czyli zanotowanego przepływu. Przepraszam, specjalnie zaciemniłem przekaz. A ten skrót myślowy wynika z tego, że 1 litr wody waży 1 kg. Wzór na język polski to delta temperatur na wymienniku razy ciepło właściwe medium razy masę przepływu i to dzielimy przez czas. W efekcie uzyskujemy moc cieplną, jaką przekazano do medium na wymienniku. No chyba, że wynik jest ujemny, to jest to informacja, ile wymiennik odbiera ciepła od medium. I teraz, pamiętać należy o uwzględnieniu w obliczeniach medium. Dla wody owe ciepło właściwe będzie wynosić średnio 4200 jouli na kilogram razy Kelvin, a w przypadku glikoli w zależności od stężenia mamy 3380 jouli na kilogram razy Kelvin dla temperatury krystalizacji minus 35 stopni Celsjusza i 3770 jouli na kilogram razy Kelvin dla temperatury krystalizacji minus 15 stopni Celsjusza. Te wydawać by się mogło niewielkie różnice skutkują tym, iż dla wymiennika, gdzie delta T wynosi 8 kelwinów, a przepływ 15 litrów na minutę, dla medium wody mamy 8400 watów, a dla glikolu o stężeniu 28% mamy 7540 watów. Jeśli pompa ciepła konsumuje chwilowo 2500 watów, to COP dla wody wynosi 3,36 do 1, a dla glikolu 3 do 1. W każdym z tych omawianych przypadków współczynnik efektywności COP jest wyświetlany prawidłowo. Tylko zwracam tu uwagę,
na kolejne słowo klucz – wyświetlany. Natomiast tylko jeden sposób liczenia jest prawidłowy. Teraz problem, z którym część z Państwa się styka, to klient, który jako wyznacznik bierze COP podawane przez różnej maści influencerów z YouTube. Oczywiście, tak jak na początku zaakcentowałem, ten współczynnik COP jest wyświetlany poprawnie na urządzeniu. Niestety przy żadnym z tych YouTube'owych pomiarów nie pokuszono się zbadać, czy wskazać metody, jaka została użyta do tego pięknego wyniku COP. I potem sytuacja, gdzie w Zakopanem na instalacji z grzejnikami w miesiącu styczniu przy temperaturze zewnętrznej minus 10 stopni Celsjusza na wyświetlaczu widnieje 4,2 do 1. Pompa na czynniku R410A. Część z Państwa się ześmiało, ale co mają robić producenci urządzeń grzewczych, gdy wyznacznikiem jakości urządzeń jest COP z YouTube? Czyli nie wiadomo jak zmierzony i nie wiadomo przy jakich warunkach. Zróbmy test i policzmy metodą dolne-górne źródło. Minus 10 stopni plus 273 to 263 kelwiny, 45 na grzejniki plus 273 to 318 kelwinów, pół razy 318 podzielić na 318 minus 262 to 2,84 do 1. I wszystko jasne. Chyba że Pan na YouTube wrzucił film z momentu, gdzie pompa ciepła się wyłączyła, więc pobór jest żaden, ale wymiennik jeszcze wskazywał dużą deltę na medium. I potem mamy takie kwiatki w internetach. Sąsiadowi na Gulu można pograć. Taki wynik ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jaki procent producentów podejdzie do sztucznie wygenerowanego problemu i pokaże COP, obliczając go z masy przepływu delty temperatur na wymienniku, wyliczając faktycznie generowane ciepło na wymienniku i dzieląc tę wartość przez pobór? No właśnie. Z jednej strony cieszmy się, że ludzie nie pamiętają prostych wzorów z podstawówki, bo jeśli ktoś wcześniej, weźmy na przykład, miał kocioł gazowy i posiadał dane zużycia z paru lat, a po montażu pompy ciepła nie potrafi skorelować starych danych zużycia z nowymi z pompy ciepła, o ile oczywiście warunki brzegowe się nie zmieniły, bo wiadomo, po termomodernizacji wyniki będą inne, ale znowu wtedy widać, ile dała sama termomodernizacja. Stąd jeśli ktoś tylko chce, to konfrontacja wyników da prawdziwy współczynnik, jaki osiąga jego urządzenie grzewcze. Tylko wtedy można się mocno rozczarować, bo wartość SPF od wartości SCOP z etykiety danego urządzenia może leżeć bardzo daleko. Słucham? Nie, to nie jest tak, że nie lubię. Handlowców to wręcz podziwiam, bo ja tak nie umiem. A instalator to specjalista w swoim fachu. On ma rozwiązać typowe dla jego pracy problemy. Wiecie Państwo, jaka jest różnica między instalatorem a serwisantem? Ten pierwszy ma generalnie poprawnie zainstalować urządzenie i go uruchomić, ale nie musi się znać na tym, dlaczego i na jakiej zasadzie te urządzenie, które przed chwilą zainstalował, działa. Serwisant odwrotnie. Ma znać budowę, zasadę działania i jak reagować na pracę urządzenia bądź błędy w pracy. A o robieniu próżni czy poprawnym kielichowaniu to ma mieć wiedzę bardzo ogólną. Choć najczęściej zdarza się tak, że serwisanci posiadają wiedzę nie tylko o serwisie, ale też instalacji urządzenia. To nie jest tak, że nie lubię. Jeśli ktoś z Państwa odniósł takie wrażenie, to przepraszam, nie to było celem.